Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku przestroimy kolejną głowicę Elvro typu drugiego, czyli jest to głowica z cewką nawiniętą na karkasie o delikatnych wycięciach i z większą liczbą zwojów. Tą głowicę już sprawdziłem. Jest ona sprawna. Podłączyłem ją do swojego bezskrzynkowego tarabana. Nawet nie podłączałem konwertera, ponieważ odbierało mi jakąś stację lustrzaną. Także więcej się w to nie zagłębiałem. Głowica jest sprawna. Jest to, jak widzicie, głowica z trymerami ceramicznymi oraz z obudową już przystosowaną do takich trymerów. Również płytka PCB jest już przystosowana do takich trymerów. Poprzednio miałem taką głowicę, gdzie były co prawda trymery ceramiczne, jednak sama płytka i obudowa była jeszcze od starszych głowic na trymery typu rurkowego. Tą głowicę przestroimy za pomocą przestrojenia rdzeniami zespolonymi 5 mm o długości mniej więcej 8-9 mm. Dokładną długość ustalimy w czasie przestrojania. Płytka wejściowa filtru antenowego jest w bardzo dobrym stanie, więc nie będę jej wymieniał. Chociaż oczywiście posiadam od Piotra Fryszki takie płytki. Jednak idę zawsze po najmniejszej linii oporu i gdy nie ma takiej potrzeby, to po prostu tego nie robię. Oczywiście wymienimy 4 kondensatory w tej głowicy. Jeden kondensator to będzie 18 pikofaradów w miejsce tego pierwszego na wejściu antenowym zamiast 39 pikofaradów. I tutaj mamy jeszcze w filtrze wyjściowym 2 kondensatory 12 oraz 33 piko i w to miejsce wstawimy 3,3 piko, a w miejsce tego kondensatora wstawimy kondensator 10 piko. Wymienimy również kondensator w heterodynie w obwodzie siatkowym heterodyny z 22 piko na 6,8. Samego mostka heterodyny nie będę ruszał. On jest zbudowany w oparciu o kondensatory 10 i 12 pikofaradów i nie będę również ruszał kondensatora kompensującego we wzmacniaczu, znaczy kompensującego filtr pośredniej częstotliwości. I zobaczymy, jak nam to wszystko wyjdzie. Także w tej chwili zabieram się do wymiany tych kondensatorów. Rdzenie mamy prawie już przygotowane. Przykleiły się ładnie i chyba symetrycznie, znaczy centrycznie. Karkasy poruszają się swobodnie. Teraz przytniemy tylko na 8,5 mm i będziemy mieli gotowe rdzenie zespolone do przestrojanej głowicy. Mam już przygotowane rdzenie do przestrojanej głowicy. Rdzenie zostały przycięte na odpowiednią długość oraz oczyszczone z resztek kleju, dzięki czemu się swobodnie poruszają w karkasach. Mam także przygotowaną już cewkę wzmacniacza WC
Karkaz został wydrukowany na drukarce 3D według projektu pana Piotra Sałacha. Dzięki Piotr za udostępnienie pliku. Jest to wersja według cewki we wzmacniaczu w oryginalnej głowicy CCR. Aby taką cewkę wykonać, musimy zacząć ją nawijać z tego pinu, a kończymy na tym pinie. Jest też druga możliwość. To jest wykonanie takiej cewki, która jest w głowicach typu drugiego, również znaczy przede wszystkim typu pierwszego, z mocno naciętym karkasem. Tam mamy cewkę nawiniętą w ten sposób, że zaczynamy z tego pinu, a kończymy na tym pinie, przez co mamy 5,25 zwoja. Na razie wstawimy taką cewkę do głowicy i zobaczymy, jak nam będzie to wychodziło, jeżeli chodzi o zakres przestrojenia wzmacniacza WC. W jednym z wcześniejszych odcinków zalecałem Wam, aby połączenie rdzenia ferytowego z rdzeniem mosiężnym wykonać w ten sposób, aby do rdzenia ferytowego przykleić taki dłuższy odcinek rdzenia mosiężnego, a dopiero potem wykonać jego odcięcie. To miało na celu zapewnienie lepszej centryczności wykonania połączenia obu części rdzeni. Można jednak najpierw przyciąć rdzenie na odpowiednią długość, a dopiero później wykonać klejenie tych rdzeni również w takiej słomce, ale tą słomkę należy odpowiednio przygotować. W tym celu należy przeciąć słomkę papierową wzdłużnie, następnie odciąć jakiś milimetr z tej słomki i możemy przystąpić do zespolenia rdzeni. Dzięki temu wycięciu możemy po prostu bardziej docisnąć sklejane rdzenie, dzięki czemu uzyskana w ten sposób centryczność będzie naprawdę bardzo dobra. Kondensatory mam już wymienione. Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Tutaj mamy stare. Stara cewka. Wstawiłem oczywiście nową cewkę. Rdzenie gotowe, wykałaczki przygotowane. Wkładamy całość do głowicy, skręcamy i zobaczymy, w jakich zakresach stroi nam heterodyna oraz wzmacniacz WC. Kondensatory ceramiczne ustawiłem po środku ich zakresu przestrajania i staram się dobrać właśnie przynajmniej kondensator heterodyny, aby jak najlepiej wstrzelić się w potrzebny dla nas zakres. Także skręcamy głowicę. Mam już pierwsze ustawienia rdzeni. W tej chwili rdzenie heterodyny i wzmacniacza WC mam przyblokowane i zobaczcie, co udało mi się uzyskać. Mamy początek zakresu i tutaj jest nasza heterodyna, czyli mamy 200 kHz zapasu. Teraz przestawimy się na górę i lecimy tutaj na górę i zobaczymy, czy nam się pojawi heterodyna. I mamy. I też 150-175 kHz zapasu. A tutaj mamy właśnie na samej górze. A co najciekawsze, przestawimy się na środek zakresu i szukamy środka. I mamy środek. A co ciekawe, zobaczcie, jakie ustawienie jest pokrętła. To jest to, o czym Wam wspominałem.
że powinno być właśnie na tym poziomie te pokrętło. Wtedy mamy to wszystko bardziej równomiernie na skali. Do tej pory w tych głowicach, co robiłem, mniej więcej w tym położeniu pokrętła miałem środek zakresu. Ale to jest bardziej prawidłowe i zapewnia lepszą współbieżność. Co musiałem tutaj zrobić, żeby taki zakres uzyskać? Musiałem podkręcić troszeczkę trymerek heterodyny w stronę wyższych pojemności. W związku z tym kondensator 6,8 pikofaradów zmienił na 8,2. Tak, żeby trymerkiem wrócić do położenia środkowego jego pojemności. Po wymianie kondensatora w heterodynie z 6,8 na 8,2 kondensator wrócił w pobliże położenia środkowego. Mniej więcej tu kropkami zaznaczyłem położenie środkowe, a tutaj mamy jeszcze jakieś 15 stopni. Ale to już wystarczy. W każdym razie chyba 9,1 byłby tutaj najlepszy. Teraz zobaczymy, jak nam to w tej chwili stroi. Zaczynamy z dołu zakresu. Mamy 250 kHz zapasu. Teraz lecimy na środek. Tutaj mamy środek i takie położenie pokrętła. Następnie dalej w górę. Mamy koniec i mamy 200 kHz zapasu. Co to dużo mówić, jest idealnie. Teraz odłączymy heterodynę i sprawdzimy, jaki jest zakres przestrajania wzmacniacza WC. W tym celu odlutujemy tą zworkę i łatwiej nam będzie sprawdzać przenoszenie wzmacniacza WC. Podłączyłem NWT do głowicy. Mamy tutaj w tej chwili początek zakresu i sprawdźmy, co mamy. No jak widzimy, szczyt przypada na 81,9 MHz. Teraz lecimy do góry. Tu już mamy koniec zakresu. Zatrzymamy i kursor 2, czyli szczyt końca, mamy na 100,27. Czyli troszeczkę nam brakuje. Szerokość pasma ponad 18 MHz, ale niestety coś musimy zrobić. Mamy dwie możliwości. Na początek naszą cewkę wzmacniacza WC przerobimy na 5,25 zwoja. Zobaczymy, co wtedy będziemy mieli. A jak i to za mało, ale na pewno za mało pomoże, wówczas naruszymy mostek heterodyny. Powiem jeszcze, że oczywiście kondensator, trymer strojeniowy wzmacniacza WC mamy w tej chwili ustawiony na minimum. Czyli albo możemy go zupełnie wylutować, albo wstawić padding. Tak jak już to wcześniej robiłem. Padding w granicach 1 pikofarada. No to przystępujemy do roboty. Nowa cewka nawinięta i wstawiona do głowicy. Niestety musiałem to zrobić na nowym karkasie, ponieważ przegrzałem troszeczkę ten karkas i mi się pokrzywił. To jest wydruk 3D, więc z materiału nieodpornego na wysokie temperatury. Ale mam takich karkasów jeszcze kilka, także nie jest źle. No i sprawdźmy, co dało nam zmniejszenie zwojów cewki. Mamy na dole zakresu i tak wygląda w tej chwili nasz przebieg. Kursor 3 jest na szczycie. Teraz
Przerzucimy głowicę na górny zakres. Kursor 4 jest na szczycie. Zatrzymamy i jak widzimy po odczytaniu wartości kursorów mamy mniej więcej 19,7 zakres przestrajania. Poprzednio był 18,4, czyli idziemy w dobrym kierunku. Przewijanie cewki daje nam spore zyski. W takim razie odwinę jeszcze jeden zwój z tej cewki i zobaczymy, co będzie dalej. Oczywiście nie zmieniałem żadnych innych parametrów w tej głowicy. Kondensator w takim samym położeniu. Mostek heterodyny w dalszym ciągu nieruszany. Odwijamy jeden zwój z cewki. Odwinięty jeden zwój z cewki wzmacniacza WC. Pozostałe elementy nieruszane i zobaczcie, co w tej chwili mamy. Mamy dolny zakres, kursor numer 1. Lecimy do góry. Koniec zakresu, kursor numer 2. Zatrzymujemy i odczytujemy. 113,78 minus 90,81. Mamy 22,97 zakres przestrajania MHz oczywiście. Także teraz będziemy regulowali pojemnością i ustawieniem rdzenia, aby wstroić się w prawidłowy zakres przestrajania wzmacniacza WC. Cewka wzmacniacza WC ma w tej chwili 4,75 zwoja i sprawdzimy, jak obecnie wygląda przenoszenie wzmacniacza WC. Kręcimy od początku do końca, czyli od najniższych do najwyższych częstotliwości. Mamy przemiatanie ciągłe, początek zakresu, odbiornik SDR ustawiony jest na środek pasma i zobaczcie, jak to mamy na środku pasma. Ten taki wypust to jest właśnie znacznik przemiany zwrotnej, to znaczy, że w tym miejscu powinien być dokładnie szczyt naszej krzywej przenoszenia. Jest troszeczkę przesunięty, ale to jest cały czas szczyt. I lecimy dalej. Tutaj znacznik mamy troszeczkę po lewej stronie, ale cały czas na szczycie. I mamy koniec zakresu. Także wstrzeliliśmy się bardzo dobrze w cały zakres przestrajania. W dzisiejszym filmie pokazałem Wam, jak przestroić głowicę typu drugiego, czyli z cewką o większej liczbie zwojów, która nawinięta jest na karkasie małymi nacięciami na tym karkasie. W celu przestrojenia tej głowicy wykonałem nową cewkę nawiniętą na karkasie z wydruku 3D. Cewka ma 4,75 zwoja. Zastosowałem dwa rdzenie zespolone ferytowo-mosiężne Fi 5 mm. Rdzeń mosiężna część rdzenia we wzmacniaczu WC ma 7 mm, natomiast w heterodynie ma 8 mm. Głównym moim celem było sprawdzenie, czy będzie można tą głowicę przestroić bez naruszania mostka heterodyny.
I jak cały dzisiejszy film dowodzi, operacja nam się udała. Dokonaliśmy wymiany jedynie 4 kondensatorów. Na wejściu antenowym z 33, z 39 piko na 18 piko. W mostku wzmacniacza WC jeden kondensator z 12 piko zamieniliśmy na 3,3 piko, a drugi z 33 piko na 10 piko. Natomiast w samej heterodynie wstawiliśmy kondensator, akurat ja wstawiłem kondensator 8,2 piko, ale bardziej korzystnie będzie wstawić kondensator 9,1 pikofarada. Były 3 podejścia. Na samym początku zastosowałem cewkę, jaka jest zrobiona w oryginalnej głowicy CCIR. No niestety nasze pasmo było nie w tym miejscu, co trzeba. Kolejne podejście to było zrobienie cewki takiej, jaka występuje w głowicy typu pierwszego, która jest nawinięta na karkasie z głębokimi wyżłobieniami. Niestety i to było nieodpowiednie. Ostatecznie właśnie najodpowiedniejsza cewka to jest cewka tak jak tutaj mamy. Takie wykonanie. I przy takiej cewce idealnie wstrzeliliśmy się w odpowiedni zakres przestrojania wzmacniacza WC. No i przede wszystkim faktycznie nie musieliśmy nic więcej robić. Wzmacniacz WC nam się nie wzbudza, neutralizacja pracuje poprawnie, mostka heterodyny nie naruszyliśmy, mostka PC również nie, kondensator 15 pikofaradów został oryginalny. Sprawdziłem również, czy potrzebna jest ewentualna korekta odtłumienia filtru pośredniej częstotliwości, jednak się okazało, że to jest wszystko optymalnie ustawione. Także w tej chwili pozostaje mi tylko ponownie złożyć głowicę, założyć ekran i posłuchać, jak nam zagra. Test końcowy naszej głowicy. Posłuchajmy, jak odbiera. Wszystkie okoliczne szpitale, a służby sprawdzają, czy doszło do zanieczyszczenia. Prokuratora Generalnego. Zdaniem śledczych to właśnie Dawid M. zadał śmiertelne ciosy. Wszystkie okoliczne szpitale, a służby sprawdzają. I zatrzymano ruch na pobliskiej autostradzie. Lipowy Most. www.lipowymost.pl. Do włączenia audycji zaprosił sponsor. Romanowskiego w sądzie nie było o tym, dlaczego mówi jego obrońca. No i zabrakło w toku prac legislacyjnych w parlamencie. Przewodniczący Solidarności Handlowców Alfred Robić, by zachowały świeżość i najlepszy smak. Mrozimy je tuż po zbiorach. A ty? skazany prowadził pod wpływem narkotyków. Wina oskarżonego nie budzi wątpliwości, tłumaczy Rafał Matysiak, sędzia sądu. Max Podlasie. Po południu w RMF Max przedstawiamy Wam Jakuba Równego, student kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Stanu i Protokołu, особливо wynagrodzeń funkcjonariuszy, waloryzację uposażenia. Jest tam reporter RMFFM Michał Dobrołowicz. Michale, ty rozmawiałeś z lekarzami, którzy... Taki trudny okres dla podejrzanego. Obrona nie zdradza, czy martwi. Nie będzie. Tak to zostało kiedyś przez ministra Rostowskiego powiedziane i można powiedzieć, że ta zasada wróciła. Na wzgórzach Golan aż po szczyt góry Hermon relacjonował Kazimierz Gajowy.
Herman najbardziej. Dotyczącej posła Marcina Romanowskiego. Sąd rozpatrzył dziś wniosek. Trzeba uważnie obserwować reakcje krajów na Bliskim Wschodzie, mówi reporterce Radia Z Grażynie Wiatr i Jakub Babowski, analityk rynku paliw z ePetrol.pl. Zaangażowanie tych krajów w jakiś sposób może na pewno I to była ostatnia stacja. Jak widzicie, bardzo ładnie, czysto odbiera. Jak dzisiejszy film Wam się podobał, poproszę o łapkę w górę, o subskrybowanie mojego kanału, udostępnianie w mediach społecznościowych. Zapraszam również do merytorycznej dyskusji w komentarzach. Pozdrawiam i do widzenia.